Tak jest plan. I plan jest, żeby tu nie utonąć. Jutro ruszamy na szlak do autobusu Supertrampa. Szlak zajmie nam ponad 3 doby i dzisiaj rozpoczynamy przygotowania, ale zanim zaczniemy się szykować, to najpierw Wam pokażę mniej więcej, jaki jest plan na ten szlak. Tu jest miejscowość Fairbanks, do której chcemy dzisiaj dojechać. Z niej jutro ruszymy jeszcze samochodem główną drogą na południowy zachód. Zjedziemy kawałek z głównej drogi, aż dojedziemy do jeziorka. I przy tym jeziorku zostawimy naszego busa. Spakujemy plecaki na prawie 4 dni. Zabierzemy namioty, śpiwory, sprzęt, jedzenie itd. I ruszymy na szlak. W pierwszy dzień przejdziemy kilkanaście kilometrów. Po drodze będzie trzeba przekroczyć kilka mniejszych rzeczek i dojdziemy do wielkiej, rwącej rzeki, której pierwszego dnia jeszcze nie przekroczymy, bo to jest rzeka, która jest zasilana wodą z lodowca i w ciągu dnia tej wody jest bardzo dużo, a rano o świcie poziom jest najmniejszy, no bo przez noc się lodowiec nie roztapia. Dlatego tutaj rozbijemy pierwszy nocleg, namioty i przeczekamy. Rano przeprawimy się przez rzekę i przejdziemy kolejne kilkanaście kilometrów, aż dojdziemy do autobusu Supertrampa. To jest autobus jakby co. Tam rozbijemy kolejny obóz i spędzimy noc przy autobusie. Był pierwszy dzień, to jest drugi dzień. Trzeciego dnia będziemy znowu z powrotem wracali i tym razem rozbijemy obóz po drugiej stronie rzeki, żeby znowu przeczekać, aż woda będzie dużo niższa. Czwartego dnia przejdziemy znowu przez rzekę i kolejne kilkanaście kilometrów wrócimy do naszego busa. Tak jest plan. I plan jest, żeby tu nie utonąć. Rzeka, przez którą będziemy się przeprawiać, będzie dosyć głęboka i rwąca, dlatego każdy będzie potrzebował specjalnego takiego kijka, żeby mieć 3 punkty podparcia i żeby ciężej było rzece nas porwać. Kijki mamy. Co robisz, Filip? Żarówkę zmieniam, ale jakaś taka dziwna jest. I trochę źle to robię, ale nie ma innego rozwiązania w tej chwili w warunkach polowych. Wydaje mi się, że jakieś duże zwierzę miało niezłą ucztę niedaleko naszego obozowiska. Wszędzie porozrzucane, poobgryzane kości. Zresztą zobaczcie. Takie trochę świeże jeszcze. Coś dużego tu było zjedzone. Żeby ich nie stresować, może ja im opowiem o tym dopiero jak stąd wyjedziemy. Stacje benzynowe na Alasce są bardzo ciekawe. Z zewnątrz może wyglądają niepozornie, ale w środku wyglądają jak małe muzea. Na przykład można w nich spotkać wypchanego piżmowoła. Kilka ciekawostek dotyczących Alaski. Alaska ma 3 morza i 2 oceany, ponad 25 wulkanów, ponad 3 miliony jezior i ponad 10 tysięcy rzek. Idziemy kupić żarówkę, zobaczymy czy w ogóle jeszcze takie mają, bo jak nie będzie tutaj, to chyba w Muzeum Motoryzacji trzeba będzie poszukać. Dobra, żarówka wymieniona, wzięliśmy jedną na zapas. Zgubiliśmy też zatyczkę od baku i kupiliśmy nową. I to lepszą, bo na kluczyk, nikt nam już paliwa nie ukradnie. I kupiliśmy olej na zapas, bo też tak mniej więcej litr na 2 tygodnie idzie, bo silnik tyle zżera. A w ogóle to jesteśmy w miejscowości North Pole, czyli biegun północny. I tutaj mieszka Święty Mikołaj. Jedziemy go odwiedzić.
Jesteśmy już bardzo blisko koła podbiegunowego i okazuje się, że tutaj na Alasce jest dom Świętego Mikołaja. Byliśmy już w jednym w Finlandii, w Laponii, ale tu jest jeszcze inny, więc idziemy się spotkać z Mikołajem. O, tu jest coś dla Ciebie. Czekamy, żeby spotkać się z Mikołajem. Wreszcie powiem mu, dlaczego nie dostałem kucyka. Hi guys! Ho ho ho! Merry Christmas! Christmas stars. Znowu mamy problem z internetem, bo nigdzie nie mogliśmy znaleźć internetu wystarczająco dobrego, żeby wrzucić vlogi. Zaliczyliśmy już kilka kawiarni, kempingów, restauracji i wszędzie było za słabe, ale właśnie przed chwilą do mnie dzwonili Polacy, którzy tutaj mieszkają w Fairbanks i zaprosili do siebie, więc jedziemy. A w ogóle to przed chwilą, żeby porozmawiać przez telefon, się musiałem zatrzymać, więc zjechałem na pobocze i przez tą minutę, kiedy ja rozmawiałem przez telefon, jakiś gościu, który tutaj chyba ma warsztat obok, tak? Chyba dom po prostu. Albo dom, zobaczył nasze auto, wyszedł, podjarał się tym, że mamy palmy i surferki i powiedział, że jakbyśmy nie mieli gdzie spać, to on zaprasza do siebie tutaj na podwórko. Chwila, moment. Okej, udało się z internetem, załadowaliśmy filmy na najbliższy tydzień, także będziecie mieli co oglądać, a my ze spokojem możemy ruszać w dzicz na 4 dni, bo już jutro ruszamy na ten trekking do autobusu Supertrampa z filmu Into the Wild. No i teraz cały wieczór spędzimy na przygotowaniach. Zatrzymaliśmy się na takim kempingu, gdzie jest prysznic, żeby się można było ostatni raz wykąpać, bo przez 4 kolejne dni będziemy w dziczy i nie będzie prysznica. Pakujemy się, szykujemy, będziemy się przeprawiać przez rzekę i w sumie pokonamy jakieś 60 km na piechotę w 4 dni, więc staramy się wziąć jak najmniej do plecaków, żeby nie było ciężko, no i żeby łatwo było to przenieść przez rzekę i nie zamoczyć. W jutrzejszej pieszej podróży każdy kilogram, a nawet każdy gram będzie bardzo ważny, ale jednak kawa poranna musi być, dlatego zabieramy do woreczków na wagę dokładnie tyle, ile potrzeba. Niestety na kawiarkę już miejsca nie starczy, więc będziemy po prostu pili wodę ze strumienia i zagryzali taką suchą kawą.